Raja Ampat to przepiękny archipelag w Indonezji. Pod koniec 2023 roku odwiedziłem jego północną część, a teraz po roku zdecydowałem się na podróż w dalsze zakątki tego indonezyjskiego raju. Zapraszam Was na film o wyspach Misol i Batanta. Jestem w tej chwili na nocnym promie płynącym z Sorong w Papui Zachodniej na wyspę Misol, jedną z 4 głównych wysp archipelagu Raja Ampat. Prom jest nocny, wypływa po 22. W tej chwili wschodzi słońce, jest godzina 5:30 rano. Sam prom powinien płynąć 8 godzin, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku mieliśmy awarię statku, która zastopowała nas na jakieś 3 godziny. Prom nie jest takim typowym, które znamy z Europy, które, nie wiem, pływają po Bałtyku, tylko tutaj są troszeczkę trudniejsze warunki bytowe. Ja jestem w tej chwili na górnym pokładzie, tutaj znajdują się takie kabiny dla obsługi, które marynarze czy obsługa statku udostępnia za odpłatą w postaci 500 tysięcy rupii indonezyjskich, czyli mniej więcej nieco około 130, nieco ponad 120 zł. No i warunki też nie są łatwe. Jest taki bardzo mały, klaustrofobiczny pokoik, taka kajuta z łóżkiem piętrowym i klimatyzacją dzieloną pomiędzy 2 pokoje. Wczoraj jak wchodziliśmy na statek, klima była ustawiona na jakieś 16 stopni. Było tak zimno, że w pomieszczeniu, w tej kajucie nie dało się wytrzymać. Pode mną są 2 pokłady, gdzie są takie bardzo wspólne, duże open space'y, takie wielkie po prostu jakby hale. I tam znajdują się łóżka piętrowe dla wszystkich podróżnych. Jest to taka wspólna przestrzeń i z pewnością nie jest tam jakoś super przyjemnie, no ale to jest Azja, tu są inne standardy, inne warunki. Natomiast sam rejs sam w sobie jest dosyć przyjemny, na szczęście nie buja za mocno, da się wytrzymać, nie trzeba, przynajmniej w mojej ocenie, zażywać jakichś leków typu Aviomarin na choroby lokomocyjne. Oczywiście decyzja ta jest już powinna być indywidualna, natomiast ja mam chorobę morską i jest dosyć spokojnie. Po całonocnym rejsie dopłynęliśmy do wyspy Jelu, położonej u południowo-wschodniego wybrzeża Misolu. Jest tam wioska, która w większości położona jest na palach nad wodą. W dni takie jak ten, wioska tętni życiem, jest targ i ogromny tłok. Po wyjściu ze statku przesiedliśmy się na niewielką łódź, która przypłynęła po nas z Lalelkai, gdzie mieliśmy nocować. Samo wejście na łódź z wysokiego molo wymagało nieco ekwilibrystyki. Rejs do Lalelkai trwał kolejne 15-20 minut. Raja Ampat to przepiękny region w Indonezji składający się z około 1500 wysp, z których 4 największe to Misol, Batanta, Salawati i Waigeo. I tak naprawdę właśnie nazwa Raja Ampat oznacza 4 króli, co symbolizuje te wyspy. Na Radży byłem już rok temu, wtedy odwiedziłem m.in. właśnie Waigeo, Gam i kilka innych wysp w okolicy oraz Wajak. Natomiast w tym roku przyjechałem kolejny raz. Natomiast jest to troszeczkę bardziej ekstremalna wyprawa, ponieważ zacząłem od wyspy Misol, która jest położona najbardziej na południe, jeżeli chodzi o cały archipelag. Dostać się tutaj jest dosyć ciężko, ponieważ prom kursuje dosłownie ileś dni, nie jest tak, że płynie codziennie. No i sam rejs trwa też 8 godzin. No i sama wyprawa jest dosyć ciężka. Na Misolu spędzam łącznie jakieś 6 dni i stąd przeniosę się na Batantę, czyli na drugą wyspę, jeżeli chodzi o te takie
najważniejsze. Sam Misol jest bardzo ciekawy. Oczywiście znajduje się tutaj pełno pięknych lagun, niektóre mają kształt serca, niektóre nie. Są jaskinie, jest oczywiście rafa, można tutaj i snurkować, i nurkować. Miałem tutaj właśnie też dać nura do wody, no ale okazało się, że będzie to niemożliwe, ponieważ nie mam certyfikatu, a niemożliwe jest zrobienie tak zwanego intro, czyli nurkowania z instruktorem 1 na 1. Być może uda się to zrobić na Batancie, gdzie w ogóle samo nurkowanie jest praktycznie połowę tańsze. U mnie w tej chwili jest około 7 rano. W tle, nie wiem czy będzie słychać, ale ćwierkają pięknie ptaki. W ogóle dżungla tutaj o 5:30 rano budzi się i wokół słychać piękny świergot ptaków. Jest to po prostu wręcz niesamowite. A jakie w ogóle piękne miejsca tutaj odwiedzimy, o których między innymi już też wspomniałem, zobaczycie na filmie. Serdecznie zapraszam. Lalel Kai Nature Lodge był naszym pierwszym noclegiem na Raja Ampa. Składał się z 6 na swój sposób luksusowych domków, posiadały one zamykane okna i drzwi, prąd był dostępny przez połowę doby i dodatkowo dostępna była klimatyzacja. W ich wnętrzu znajdowała się nawet toaleta, co na Raja Ampa nie jest normą, a wręcz luksusem. Niestety obecność toalet w domkach wymagała montażu biotanków pod nimi, co z kolei powodowało nieprzyjemny zapach. Wszystkie posiłki składały się z ryżu, często makaronu, jajka, jakiejś zieleniny, kurczaka i ryby. Dieta ryżowa na Raja Ampa jest normą. Ogólnie dostępna była woda, kawa i herbata. Przy domkach znajduje się niewielka rafa, aczkolwiek nie była porywająca. Chociaż udało mi się wypatrzyć żółwia, który się wystraszył i szybko odpłynął. Nocleg w takim miejscu kosztuje jakieś 600 zł za domek za dobę. Domki w żadnym wypadku nie przypominały klasycznych, skromnych homestayów. Witajcie serdecznie. Jestem w tej chwili na takiej malutkiej, bezludnej wyspie. Mieliśmy płynąć do miejsca, które się nazywa Balbulol i pewnie tam dopłyniemy. Natomiast zepsuła nam się łódka. 2 silniki. Jeden niestety od początku, od rana odmawia posłuszeństwa. Na 2 silnikach to jest godzina drogi. Na Radży jest tak, że odległość liczy się nie w kilometrach, a w tym, jakie macie silniki w łodzi. Ponieważ na jednym silniku byliśmy w stanie jechać maksymalnie, czy płynąć maksymalnie 20 na godzinę, przy 2 nieco ponad 40, no to w tym momencie czas by nam się wydłużył do 2 godzin, a jeszcze trzeba wrócić. Panowie w tej chwili naprawiają silniki, natomiast my mamy taką niewielką, bezludną wyspę, całą dla siebie. Potem wrzucę też do filmu zdjęcia z drona. Tu jest jedna plaża, a za mną tam jest przesmyk i tam jest druga plaża. Też jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie wygląda z góry. Przy okazji jest całkiem fajna rafa koralowa. Nie jest tak zniszczona jak przy Lalel Kai, gdzie nocujemy. I jest dużo fajnych rybek i innych właśnie elementów podmorskiej rafy. Raja Ampa jest pełna pięknych wysp. Niektóre nie posiadają nawet nazw. Podczas rejsu na Balbulol zepsuł nam się jeden z silników i zatrzymaliśmy się na niewielkiej wysepce Banos, która posiadała 2 niewielkie, ale piękne plaże. W pobliżu wyspy była niewielka rafa koralowa, a w wodzie można było się schłodzić od gorącego słońca, podczas gdy nasi skiperzy naprawiali silnik.
Balbulol to jedno z najpiękniejszych miejsc na Misol, które miałem okazję zobaczyć. Balbulol to przepiękna laguna z niesamowitymi kolorami. Wystające skały z wody, płycizny i oczka wodne otoczone przez niewielkie góry tworzą nieziemski krajobraz. Niestety nie ma tam punktu widokowego, więc całość trzeba podziwiać z drona albo z poziomu łodzi, natomiast chętni mogą posnurkować, ale przy niskim poziomie wody nie ma szans na wpłynięcie głębiej. Pogoda i silniki w łodzi tego dnia, gdy płynęliśmy na Balbulol, płatały nam figle, ale ostatecznie udało się, a w dodatku na samej lagunie wyszło piękne słońce. Przed wpłynięciem do laguny minęliśmy kilka jachtów i katamaranów, które przycumowane były do skał i trzeba było przeciągnąć nad łódką ich liny cumownicze. Balbulol to obowiązkowe miejsce podczas wizyty na Misol. Będąc na Misol, warto popłynąć na plażę Namlol, położoną po wschodniej stronie niewielkiej wyspy, przypuszczalnie o tej samej nazwie, otoczonej kilkoma mniejszymi wysepkami i skałami. Byliśmy tam 2 razy, gdyż za pierwszym razem złapał nas deszcz i nie było takiego pięknego efektu. Najciekawszym punktem jest tam staw, który tworzy się w momencie odpływu wody. Nieopodal plaży znajdują się niesamowite formacje skalne, które wystają z wody niczym uśpieni strażnicy pilnujący okolicy. Ponad 100 metrów nad poziomem oceanu trzeba się wdrapać na taki fajny punkt widokowy na Misolu i za mną piękne serce, piękna laguna w kształcie serduszka. Nie wiem, czy ją w tej chwili widać bardzo dokładnie, ale wkleję Wam do filmu zdjęcie. Tam gdzieś jest piekielnie gorąco i podejście po bardzo stromych schodach było bardzo męczące. W pobliżu Misolu znajduje się wiele pięknych, niewielkich wysepek, a ta, którą właśnie widzicie, nie ma nawet nazwy. Zatrzymaliśmy się na niej w oczekiwaniu, aż podniesie się poziom wody przy jednym z punktów widokowych. Po prostu piękne dziewicze plaże i 0 ludzi. Dapunlol jest kolejnym punktem widokowym o wysokości ponad 100 metrów, z którego rozpościera się piękny widok na okoliczne laguny. Jak do każdego innego, również do tego prowadzą strome schody.
Na Misol podziwiać można dwie piękne laguny w kształcie serca. Obie widoczne są z punktów widokowych o wysokości 110-120 metrów każdy, na które prowadzą strome schody. Pierwsze z miejsc, Dafalen, mogliście zobaczyć już na filmie. Natomiast drugie z nich to położone na samym południu Misolu Go-Karst Karava Pop. Podejście jest łatwiejsze, mimo że schody są strome. Aby zobaczyć lagunę z punktu widokowego, należy kupić bilet w kwocie 75 000 rupii, około 19 zł. Widok z góry jest piękny, a serce jest bardzo wyraziste. Karava Pop jest popularnym turystycznie miejscem i trzeba liczyć się z obecnością większej ilości ludzi. Kolejna bezludna wyspa, która nazywa się Olobi. Za mną w tej chwili taka niewielka, fajna plaża. Tu jest woda, a jak się obrócę, tam też jest plaża i woda. W sumie na tej wyspie jest kilka fajnych plaż. Jest to taki punkt dosyć popularny w pobliżu tego jednego z tych dwóch serc, które się znajdują na Misolu. Właśnie przed chwilą tam byliśmy. A w tej chwili właśnie taki chill i odpoczynek, aczkolwiek z tego co już widzieliśmy, płynie chyba kolejny speedboat, a tam się wytoczy dosyć dużo ludzi z niego. W sumie to takie dwa miejsca, gdzie było najwięcej ludzi dotychczas, bo tak to całkowite pustki. Będąc na Olobi, chciałem pokazać z drona napis Don't send help, send beer, ale nie wyszedł on zbyt wyraźny. Warto dodać, że Olobi jest popularnym miejscem wśród osób odwiedzających Misol. Na Misolu można zobaczyć kilka jaskiń, w jednej są nawet dawne malowidła. My odwiedziliśmy Goa Keramat, można do niej wejść na kilkanaście metrów lub popłynąć w pław nieco dalej. Jaskinia prezentuje się bardzo ciekawie. Jezioro Len Makana jest miejscem, gdzie występują meduzy czerwone i białe, które nie parzą. Jest ono odcięte od oceanu i trzeba przejść do niego trudnym, ale bardzo krótkim szlakiem. Przez lata ewolucji meduzy utraciły możliwość parzenia, gdyż ta funkcja przestała im być potrzebna z powodu braku naturalnych wrogów. Tysiące pływających czerwonych i białych stworzeń robi ogromne wrażenie i sprawia, że człowiek czuje się trochę nieswojo. Jezioro jest głębokie, a kilka dni przed moją wizytą utopił się w nim człowiek. Yapap to niesamowita laguna, która robi wrażenie z poziomu wody, jak i z powietrza. Tutaj również mieliśmy dwie próby, gdyż podczas pierwszej złapała nas ulewa i chowaliśmy się pod skałami. Woda była cieplutka i kąpiel była ogromną przyjemnością, mówiąc wprost, w wodzie było cieplej niż na łodzi. Podczas odpływu nie ma możliwości wpłynięcia łodzią do laguny, gdyż poziom wody jest bardzo niski. Niemniej bez żadnego problemu można po niej chodzić. Podczas przypływu poziom wody jest na tyle duży, że można przez nią przepłynąć niewielką łodzią.
W pobliżu laguny funkcjonuje homestay o tej samej nazwie, który jest ciekawym miejscem na nocleg, a dodatkowo jest jednym z niewielu miejsc w okolicy, o ile nie jedynym, gdzie można kupić piwo. Mała puszka kosztowała tam 50 000 rupii i była fajnie schłodzona. Ostatnią z wysp, którą chciałem wam pokazać na filmie o Misolu, jest wyspa Ilred, położona nieco bardziej na południowy wschód. Jest ona obszarem chronionym, a przy jej północnym brzegu znajduje się prawdopodobnie najpiękniejsza rafa, jaką miałem okazję zobaczyć na Misol. Rafa przy wyspie jest piękna i kolorowa. Były tam żółwie i rekin, a te drapieżniki rzadko pojawiały się w naszej obecności. Prawdopodobnie dzięki temu, że obszar ten jest prawnie chroniony, rafa w tym miejscu jest naprawdę niesamowita. Położonej na Jelu wioski poza przypłynięciem promem w ogóle nie zwiedzałem, natomiast kilka razy przepływałem obok niej. Najbardziej charakterystycznym elementem jest duży meczet. Misol jest najbardziej na południe położoną wyspą Raja Ampa, przez co jest trudniej dostępny i nie ma tam tylu turystów. Dzięki temu wiele miejsc jest niemalże dziewiczych. Misol jest naprawdę pięknym miejscem. Rejs z Misolu na Batantę był sporym przeżyciem, gdyż musieliśmy speedboatem pokonać otwarte morze Halmahera, płynąc ponad 160 km przez 4 godziny. Pogoda tego dnia była ciężka, a fale miały do 3 metrów wysokości. Przyznam, że było to spore przeżycie, a najgorszy fragment podróży był przy samej Batancie, gdzie woda była najbardziej wzburzona. Podobnie jak Misol, również Batanta to jedna z 4 głównych wysp archipelagu Raja Ampa. Nocowałem tam w Dayan Dive Homestay, którego bungalowy położone były na niewielkiej wyspie u wybrzeża Batanty. Domki w Dayan Homestay były klasycznym noclegiem, który można zobaczyć na Radży, czyli ściany i dach z liści palmy, stołówka w większym domku na pomoście, wspólna toaleta i prysznic z beczki. Raz w toalecie pojawił się nawet huntsman, czyli wielki włochaty pająk, który na oczach kolegi upolował sobie małego krabika. Śniadania miały zazwyczaj formę słodką w postaci babki, a obiady i kolacje to ryż, kurczak, ryba, warzywa i tym podobne, podawane zazwyczaj na ostro. Widoki szczególnie o poranku zapierały dech w piersiach, ale warunki były trudne, gdyż domki te nie mają drzwi i okien, chociaż może namiastka drzwi była, ale jeśli wiał wiatr, to hulał on po całym domku, a jeśli pada, no cóż, wówczas dach przecieka. W pobliżu naszego homestaya znajdował się spot z mantami. Dosłownie wystarczyło wsiąść na łódkę i przepłynąć niecały kilometr do grupki kilku wysepek.
Trzeba tam było nieco uważać, gdyż w kilku miejscach tworzyły się bardzo silne prądy. Manty to niesamowite stworzenia nazywane diabłami morskimi. Osiągają do 6 metrów szerokości, a we wspomnianym miejscu pływały nawet 4 osobniki. Możliwość pływania z tymi stworzeniami to niesamowite uczucie. Po drugiej stronie wyspy, gdzie pływały manty, znajdowała się piękna rafa koralowa zwana tajemniczym ogrodem. Kolory i bogactwo korali sprawiało, że rafa była fenomenalna. Nieopodal naszego homestaya była kolejna rafa, ale nie była ona już tak piękna jak ta, którą pokazałem wam wcześniej. Diane Homestay ma w ofercie nurkowanie, a ja skorzystałem i wykupiłem jedno nurkowanie z instruktorem. Taka przyjemność to wydatek 800 000 rupii, a pod wodą mogłem zobaczyć nieco rafy oraz niesamowity podwodny świat. Od kilku dni jesteśmy na Batancie. Na razie pobyt tutaj był taki dosyć spokojny, gdyż snurkowaliśmy sobie na okolicznych spotach. Ja również wczoraj nurkowałem, aczkolwiek wczoraj mieliśmy płynąć na wodospady na Batancie i w kilka innych dalszych miejsc. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, był problem z silnikiem i panowie się nie wyrobili z naprawą. Z tego co wiem, to już jest chyba to opanowane, przynajmniej na tyle, że pozwala pływać. Także dzisiaj płyniemy sobie na dalszą wycieczkę całodniową i z tego co wiadomo mi, to jutro chyba też będziemy sobie płynąć na snorkeling gdzieś tu po okolicy. No i tym samym pobyt na Raja Ampa będzie powoli dobiegał końca. W piątek rejs do Vajsa i następnie promem już do Sorong i w sobotę rano wylot już do domu. Idziemy sobie właśnie do pierwszego z 2 wodospadów na Batancie. Idziemy taką ścieżynką, takim pomostem drewnianym. Jest tak śliski, że już widzieliście, że się raz poślizgnąłem podczas nagrań. Po prostu wszystkim, buty, klapki, nie ma znaczenia w czym idziecie. Każdy się ślizga jak na lodowisku. Przed chwilą prawie mało się nie wywaliłem, zresztą jak każdy. Więc mówili, że do pierwszego wodospadu jest 15 minut, jest mały, a do drugiego jest godzina od pierwszego i że jest duży. A jak będzie, zobaczymy. No ale teraz rozumiem, dlaczego się idzie tak długo, mimo że podobno jest wszystko dosyć blisko. A w ogóle, żeby było ciekawiej, to ten drugi będzie trochę pod górkę, więc będzie ślisko na pewno. I też pewnie z górki to może i na tyłku, zobaczymy. A w ogóle jest wokół fajny las namorzynowy. Ciekawe, że są krokodyle. Droga do drugiego wodospadu to kilkukilometrowy trekking przez dżunglę i niewielka wspinaczka, której nie ułatwiało błoto, rwący strumień, śliskie kamienie i korzenie, które znajdowały się na szlaku. Paradoksalnie to właśnie najprościej szło się strumieniem,
gdyż kamienie w nim gwarantowały przyczepność, czego nie można powiedzieć o korzeniach czy błocie na ścieżce. Po drodze można było spotkać wiele różnych stworzeń, np. krocionogi, które prawdopodobnie są jadowite. Drugi z wodospadów miał co najmniej kilkanaście metrów wysokości, chociaż w moim odczuciu może nawet kilkadziesiąt, ale nie mogłem nigdzie znaleźć oficjalnej wysokości. Miejsce to było niesamowite, a wszystkie skały wokół bardzo śliskie. Raja Ampa to nie tylko piękne rafy koralowe, plaże, widoki i zwierzęta, to również niewielkie wioski i ich mieszkańcy. Podczas wyjazdu miałem okazję zobaczyć tylko jedną wioskę na Batancie, nie licząc oczywiście tej na Jelu. Nazywała się Jensa Wai, a mieszkańcy przyjęli nas z ogromną życzliwością. Tak naprawdę to była wioska, w której na co dzień mieszka właściciel i obsługa naszego homestaya. W wiosce znajduje się również niewielki port, gdzie prawdopodobnie przypływają promy z Sorong lub innych miejsc. Znajdowało się tam również kilka sklepów, w których można było zaopatrzyć się w różne produkty, np. słodkie napoje, natomiast piwa tam nie było. Mimo skromnych warunków bytowych mieszkańcy chodzą uśmiechnięci, a lokalne dzieciaki bawią się ile mogą. Turyści są dla nich atrakcją tak samo jak oni dla nas. Miło było popatrzeć na uśmiechnięte twarze ludzi, którzy mają tak niewiele. Mansfield Island to sporej wielkości mielizna położona pomiędzy wyspami Batanta i Mansuar. W trakcie odpływu woda odsłania niewielkie wysepki, podczas gdy większość położona jest pod wodą, aczkolwiek jest tam wtedy dużo płycej. Niesamowite uczucie, gdy znajdujesz się na malutkiej połaci piasku kilka kilometrów od najbliższego brzegu. Gdy przyjdzie przypływ, ta malutka bezludna wysepka schowa się całkowicie pod wodą, aż do następnego odpływu. Nieopodal Batanty znajduje się kilka resortów, jeden z nich położony jest na wyspie Wai. Mimo że resort ma 3 gwiazdki, to znajdujące się tam domki są zbudowane z liści palmy. Piwo w takim resorcie kosztuje 200 000 rupii, czyli ponad 50 zł. Fauna na Batancie jest bardzo bogata. W pobliżu naszego homestaya miałem okazję zobaczyć pierwszy raz w życiu niesamowitego kraba palmowego, ale również zupełnie przypadkiem natknęliśmy się na tak nielubiane przeze mnie ogromne pająki, zapewne huntsmeny. W pobliżu domków zobaczyć można było kilka kakadu palmowych, zwanych czarnymi arami, które głośno okazywały swoją obecność. Wielokrotnie zarówno na Misol i na Batancie widzieliśmy delfiny. Największe stado miało ponad 30 osobników i widzieliśmy je kilkaset metrów od brzegu Batanty. Dzisiaj mieliśmy ostatnią nockę na Raja Ampa. Za kilka godzin zbieramy się na łódkę i płyniemy do Waisai, a stamtąd promem do Sorong. Jutro już pakujemy się do samolotu i wracamy powoli do Polski. Dzisiejsza nocka była taka dosyć, rzekłbym, ekstremalna, ponieważ jak większość homestayów, o ile nie wszystkie, są właśnie zbudowane z liści palmy, dachy również. Dzisiaj bardzo mocno padało, można powiedzieć, że przez godzinę, 2 była ściana deszczu, oprócz tego jeszcze bardzo mocno wiało. Więc ponieważ są takie domki, można powiedzieć, półotwarte, więc w środku była niezła zawierucha, w dodatku bardzo mocno ciekł nam dach. Ciekł na tyle, że popadało mi na sprzęt elektroniczny, na aparat. Musiałem wszystko wpakować do drybagów, no a oczywiście na moskitierę położyć jakieś ręczniki, worki, bo przeciekało na tyle mocno, że właściwie leżąc w łóżku brałem prysznic. No, dachy tutaj generalnie z tego, co się dowiadywałem, są wymieniane podobno co 2-3 lata, aczkolwiek te w naszych domkach nie były wymieniane już kilka ładnych lat. Jak widzicie zresztą za mną jeszcze są bardzo ciemne chmury, ale powoli się uspokaja. Deszcz już nie pada gdzieś od 4:15, 4:30, natomiast wiatr też ustał i jest już całkiem spokojnie.
I za niedługo też powinno też się przejaśnić i być całkiem dobrze. Batanta zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a cały wyjazd był bardzo udany. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na blogu antekwpodróży.pl.